Cześć, cześć z Achtuby. O, tam już oddali widać gorzelnię. Przynajmniej ja to tak nazywam. Także idę na spocik, idę na 71. O 100? Jak my tam się ustawialiśmy? 71 130. 71 130. Także to było gdzieś tutaj, o, tutaj na końcu, jak ten cypelek jest. 71 130. Gdzie ty idziesz, człowieku? W stronę Gorzelin zamiast tam. Dobrze, tak w każdym razie ja się ustawiam na 71 130 i jak się już ustawię, sprzęt będę miał jakiś tam ustawiony, to wam go pokażę. Dobra, jestem. O, idealnie. Także będę rzucał tu na te krzaczki, tutaj w stronę tego i zestawy będą na kryla łososia i zobaczymy, czy będą dobrały sadzone. Także za chwilę wam pokażę, jak już wszystko poustawiam i zobaczymy. W sam raz noc idzie, także muszę się streścić, nie gadać, tylko to poustawiać jak najszybciej. Dobra, tak szybko się zrobiło ciemno, to muszę do was wrócić. Zestawy są ustawione i jest pierwszy sezon i wygląda na to, że dopóki nie macie zanęty, to jest wielki problem. Nie miałem zanęty, nie brało mi nic. Ani jedna sztuka. Teraz zaczynam od 3 kg dzikuska, także co? Sazany tu są, ale no wygląda na to, że trzeba będzie mieć zanętę. Chociaż to jest dziwne, nie? Bo na małe zestawy ten zestaw jest taki eksperymentalny, testowy, inny niż w rekordach tygodnia. Czyli tu mam łososia, nie mam kryla. No skoro łowimy łososia, mamy dip łososiowy, to nie wiem dlaczego używamy kryla jako pelet. Ale dobra, w tamtych zestawach kryl mam. A tu sobie testuję łososia. Haczyk 1, 2 czternastki i tu wam w montażu wrzucę, żeby ładniejsze, większe były. Musiałem mi rzepak kupić, nie wiem, rzepaku siekanego robaka, dałem łososie 2 pelety z tuńczykiem, czerwonego kryla i łososia. Nie wiem, czy ta najlepsza kombinacja jest. Też jakieś zanęty widziałem, że nieraz na sezona używałem w bazie słonecznika. Dobra, w każdym razie co? Tu macie 14-20 i tak samo takie PVA z hakiem 1, a tu już tak bardziej grubo z hakiem 4.0, 18-20. No i też ta sama zanęta. Także zobaczymy, postoimy. Musiałbym bardziej sprawny sobie zrobić przypon. Chociaż mogę powalczyć. Najwyżej wpadnie jakaś duża ryba, to będziemy z nią walczyć. Aby tylko brały. A póki co to wygląda smutno. Jest noc. O ile tu są, to powinny brać, nie? A znowu mówię ileś tam czasu do was. Mam tą jedną rybę, a ustawiłem się w tym miejscu. Już nie pamiętam kiedy. To widzieliście początek filmu. Dobra, stoję, czekam, zobaczymy co będzie. Na propos zobaczymy co będzie. Kolejne, nie? Ja lubię taką mieć, taki zestaw zrobiony na po prostu na mniejsze rybki. Wiem, że coś się dzieje, że spot jest aktywny, a jak wpadniecie z dużymi zestawami, to możecie długi czas nie dostać nic, a tak przynajmniej wiadomo, że coś tu funkcjonuje. No, ja przy okazji donęcam, jak tak rzucam za chwilę. Przynajmniej tak się nam wydaje. Wiatr może trochę się uspokoi, bo dosyć mocny. Aż nie wiem, jak to sazanom przeszkadza. Czy one mają z tym problem? Także co? Coś kolejnego wpadło. No, muszę się do was odezwać, zanim się to wydarzyło. Widzę jakieś branie. I to na tym największym zestawie, nie? No, ciekawe co to będzie, Nie no, za duże to nie jest, tam z 5 kg może. Ale no, mamy sazanika kolejnego. Jest kolejny sazanik. 4,5 kg. I na tym największym haku, największymi przynętami. Właśnie, a propos rzutu, nie? Wydaje mi się, że ja trochę za dużą siłę używam i ta przynęta spada dużo bliżej niż ja chcę łowić. A łowię na 17 metrów. Ale to chyba wspominałem. Dobra, i wygląda, że pierwsza ryba na środkowym zestawie, tym pośrednim, tym 14 plus 20.
Zobaczymy, co tu nam przypłynie. No to jak mówiłem, w nocy coś się zaczyna dziać. Może być tak, że w dzień w ogóle nic nie będzie tu brało. Taki typowo nocny spot. Raczej bez sensu, żeby się ustawiać za dnia w okolicach 10, 9. Kompletnie nie ma to sensu, bo przyjdziecie, powiecie, że spot nie funkcjonuje, nie? No ale ja raczej postoję pełną godzinę. Jak z reguły mam czas, to tak robię. I zobaczymy cały przekrój. Może trochę dłużej, jakby brały. No jak będzie to tyle trwało, to ewentualnie się wiedzie. Przestawię tak. Dobra, jest kolejna ryba chyba tu. No, zrobię tak, że kolejną noc może zaliczę. Zobaczymy, jak będzie to brało za dnia. To upygi to bym nie chciał łowić. Chociaż takie mogą być. Takie są już ładne. A tamta ryba się... O, widzicie, ten zestaw fajnie leci z tą mocą, bo tu mam mały ciężarek. 30, tu mam 110 plus PVA, to tam chyba z 25 do 30% mocy rzutu mogę używać. A tak macie 3 różne ciężary, to się człowiek miesza. A tak jakoś... Dobra, pokażę wam tą rybę, jak ona się w końcu zdecyduje. O ile będzie miała sensowną wielkość. No, teraz coś lepiej wygięło. Tamtej ryby wam zapewne nie pokazałem. Bo nie miało do sensu. Taki niecałe 3 kg był sazanik na środkowym zestawie. Chwilę później dostałem 5 kg, trochę mniejszego jak ten na tej lewej wędce. I widzicie, tam już kolejna ryba jest, nie? Jak chcecie sobie pofarmić, nie chcecie bydlaków, chociaż prawdę mówiąc, jak macie dostać trofkę, to czymkolwiek będziecie łowić, na jakiekolwiek kulki, to i tak złowicie. A tak tak przynajmniej ryby biorą. Ja wolę takie coś. Wolę sobie postać, połowić, cieszyć się grą, a nie czekać na coś, co może nastanie. A z reguły tak się nie dzieje, nie? No, tu ciągle, która to już 5-kilogramowa ryba wychodzi na lewym. Dobra, trzeba się do was odezwać. Zestaw długo leżał. Oczywiście na lewym zestawie cały czas łowię ryby. No i teraz chyba przed chwilą taki największy, jak do tej pory był 5,9 kg. Większy niż największy do tej pory. A tu mamy nie sazana. To mnie zaskoczyło. W ogóle bardzo ciekawe branie było. Od razu wygiął, nie bawił się. No, to mnie zaskoczyła ta ryba. Zawsze jakieś tam, nie wiem, ile to może kosztować? 40 srebra? Coś takiego? Jedna ryba? Dobra. No, takie niespodzianki to ja lubię. Dostać jesiotra rosyjskiego tutaj. Ciekawe, czy to jest ryba. Jest to ryba. Dobrze, że nie spuszyłem, ale to będzie takie maks 2-3 kg. Nie, trochę większy, bo ma kolorek. Co ja tu zrobiłem na tym zestawie? Zmieniłem sobie łososia. 14 dałem. Teraz miałem kryla. Tak samo mam takiego samego pelet łosoś jak na tym lewym zestawie. Ja sprawdzam, że ten zestaw i tak leży i tak się nic nie dzieje. Prawie, że najmniej sensownych brań na nim. To co? Trzeba eksperymentować, jak to ja, nie? Ryb, nawet dobra ilość. Sezony fajnie płacą. Ale to taki spot na czekanie. Przynajmniej tak wygląda. Dobra, zobaczcie. To co prędzej mówiłem, na mniejszych kulkach, na mniejszym zestawie i coś wskoczyło fajnego. Takie 10 plus. 10 plus na pewno. Do tej pory chyba będzie największa ryba. Wow, prawie 17, prawie 18. Prawie 18 kg sazan. I to na tym zestawie, który mówiłem, że to jest do połowu mniejszych sztuk, tak? To już któryś raz coś wychodzi, bo była to upyga na tym zestawie też. O, widzicie, 14 plus 14. Tu chwilę temu był sazan 4,5. Tu cały czas coś bierze. Takie zaskoczenie, tam był ten 8,5 i on uderzył na tym zestawie środkowym, to muszę przyznać. Do tej pory to był największy. Ale teraz ten się pojawił. No i co? Warto mieć duże zestawy ustawione? No i nie wiem.
Rozumiem chęć, chociaż nie no, są osoby, chcą, no, nie zależy im mocno już na srebrze, tylko bardziej na złowienie trofki, to tak. Sama trofka w siatce daje dużo zarobku, ale może być tak, że dostaniecie dwie tylko takie duże ryby, wcale nie trofijne, a będziecie stać, nie wiem. Ja tak nie lubię. Zresztą mnie znacie, nie? Słuchajcie, taki raporcik, patrzcie, jest ryba. W ogóle ten zestaw teraz stał się bardzo aktywny. Dlaczego? Bo pozbyłem się tej kulki 20, tak? Założyłem, miałem chwilę temu 10. Teraz mam rozmiar 16, zupełnie inny, łosoś z... Jak to jest po polsku ten zestaw? Przyprawy? To nie są przyprawy. Zioła bardziej. Także dałem trochę większy i od razu dostałem większego. Co to jest? Pospól? Nie, sazanik. Źle spojrzałem. No, także mniejsza kulka i więcej ryb. No, tak mi się wydaje, że to były z ziołami tutaj. I co? I takie małe wpadały, więc mówię, zamienię, dam większe sobie, większe kulki. O, patrzcie, tu jest ta z 10, nie? Tu jest na lewy, tu jest z tym 10. Także spocik jest aktywny, ale jak się przesadzi z wielkością przynęty, z wielkością haczyka, to trzeba postać. Oczywiście jest szansa, że dostanie się to, co prędzej wspominałem parę razy. Dużą sztukę, tak? Też bym chciał do nagrania dostać trofkę, ale nie zawsze to się uda. Nie będę tak kombinował, żeby akurat w trakcie tej godziny to dostać. Jak dostanę, to dostanę. Jak nie, no to może po godzinach sobie posiedzę jeszcze po nagraniu. To ewentualnie wrzucę na drugi kanał. Właśnie a propos drugiego kanału, to zacząłem wrzucać te materiały. Jakieś takie mniej udane, albo jakieś takie, które nie miałem czasu obrobić. Czy jakąś tam Norwegię ostatnio wstawiłem. Suma wstawiłem na kanał złowionego tutaj na tym B8, ale tu bardzo pojedyncze sztuki wchodzą. Wczoraj wstawiłem nagranie z World of Tanksów. Jak tam misję zaliczam. Także fajnie, jakbyście wbili sobie na drugi kanał, pooglądali, nawet bez oglądania, ponabijali mi czas. No, a ja tu dostaję kolejną fajną sztukę. Teraz na takie kombinacje. No dobra, to co? A propos właśnie, widzicie, że biorą za dnia nawet, nie? Nie ma takiego większego problemu. Tylko miałem przesadzoną wielkość przynęt, najprawdopodobniej. No i trochę ten spot się donęcił, także on się musi ruszyć, jak podejdziecie, zanęcicie. Od razu nie startuje. Dobra, to stoję jeszcze do pełnej godziny na pewno, a zobaczymy, czy się to przedłuży na noc, czy nie. Kolejny, patrzcie. A te duże zestawy, co nie wiem, lubią to. O! To mi w ogóle zaskoczyła ta ryba. Co? Duży, nie większy, nie? To już na pewno taki 50 plus mniej by walczył niż ten, niż 40 jesiotr, ale no, to może być ciekawe dla wszystkich, że one aktualnie tu są. Raczej przyłów. Tak myślicie, co to będzie za ryba? Sam jestem ciekaw, bo jest godzina 17, co ja mogę tu dostać? Drugą białugę? No, w ogóle byłby szczyt, bo ich nie dostaję. Generalnie to za nimi nigdy nie stoję, żeby je łowić. Dobra, co to jest? Jesiotr bardziej. Kolejny jesiotr. 14 kg jesiotr. Dobra, plus tych dużych zestawów to jest dostać jakieś dziwne ryby. No. No bo dziwne, nie? Na te mniejsze przynęty nie dostaję, a tu na tym co dwa jesiotry i jedna mała białuga. I teraz, o widzicie, na małym jest sazanik, ale fajny. Prawie 10, ponad 9, dobra, bardziej ponad 9. Mam godzinę 17, no i tych sztuk, ja wam powiem, całkiem sporo, nie? Tylko trzeba byłoby liczyć ten czas. Tak, ja zaczynałem mniej więcej o 18 się ustawiłem, może o 19 miałem te zestawy w wodzie, o 22 dopiero pierwszą rybę miałem. Masa małych rybek w dzień, większe gdzieś tak, no jestem ciekaw, kiedy się większe pojawią. No ale jest ciekawie.
Dobra. Tam jakieś takie mniejsze ryby, miałem 4, teraz miałem jakąś taką mieszatówkę, 2, coś tam na środku, na lewym właśnie to 4. Coś tam bierze na tym lewym, jak słyszycie. Dobra, słychać. Chciałem powiedzieć, że jak widzicie, słyszycie, teraz coś tam jednak zaczęło dziać. Dobra, a to, co to może być za ryba? Jestem bardzo ciekawy tego. Czy to będzie coś największego dzisiaj? Co to będzie? Co to będzie? Patrzcie, kolejny jesiotr. Kolejny jesiotr. Ja chyba zanętę pod jesiotra wymyśliłem, nie? Znaczy, że tak często używaliśmy i siekanego robaka w tym zanęcie też wrzucałem. 19 ponad kilogramów jesiotr. Dobra, no. Ta ryba lepsza jest niż niż miałby sazan mi tu brać. Tak może też być, nie? Ciekawe jakby to było na przykład na turkucia. Możecie dać znać w komentarzu, czy ktoś się z was ustawia tutaj pod jesiotra na turkucia. Majowe też mogłoby być, chociaż szkoda, nie? Majowe na pewno wyżrą sazony, a turkucie może mniej, chociaż jakby jest tu pyga, jest sazon, to nie wiem, czy nie szkoda tutaj właśnie ustawić się na taką przynętę, nawet jak biorą tutaj jesiotry. Lepiej mieć taki przyłów na pelety i kulki niż tracić goldbajty, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż jak kogoś stać, to może i łowi tutaj na... Może próbować bardziej łowić na turkucia. No to na te małe kulki jeszcze nie dostałem jesiotrów, a na te duże to już trzeci, tak? Trzeci jesiotr, jedna białuga. Bardzo ciekawe, bardzo. Tu będzie coś małego. Dobra, jeszcze postoję, skoro jest noc i wchodzą takie fajne ryby. Przez tą chwilę dość sporo tego jest. To jeszcze dla was postoję, zobaczę. Ale odezwę się przy okazji, nie wiem, jakby była jakaś wielka ryba, albo żeby pokazać wam już końcowy wynik. Jestem godzinę 49 ryb. Całkiem fajnie, myślę. Dobra, co? Sprzedajemy te ryby i robimy podsumowanie. Jeszcze te zestawy tam w wodzie zostawiłem, jak coś by wzięło, to wam tutaj w montażu jeszcze wstawię, co tam wpadło. O, ciekawe, że w kawiarni chcą brzane. Brzane biorą chyba dalej tu na tym 3.3, albo biorą tu na tym 8.4, gdzieś te okolice. Albo tu na tym spocie, na którymś z tych spotów, albo na tym 3.3 biorą te brzany. A tu dla mnie nic nie ma. A w kawiarni mamy przez godzinę 10, trochę więcej niż godzinę 10. 753 srebra. Bardzo fajny wynik, nie? Z czego jesiotry naprawdę boosta robią na tym spocie niesamowitego w zarobku. 115, 84, 81, ta białuga nawet 9 kg dała 23 srebra. No i jesiotry, sazany robią te swoje, nie? Taki sazanik 47, 17 żazda 6. Ładnie siadło. Także na dużym zestawie wpadła fajna ryba. Generalnie te jesiotry właśnie wpadały. Na tych mniejszych, czym mniejsze zestawy, tym mniejsze ryby. Masa takich, teraz na sam koniec, masa takich sazonów po 2,5 kg, takie tego typu. Także dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapkę w górę mile widziana. I na razie. A tu ją w międzyczasie, jak coś było na tych zestawach, to w montażu wrzuciłem. Pa, pa.